Cześć! Witam wszystkich widzów kanału Tom Cruiser. W dzisiejszym odcinku będą wysokie loty, czyli sport ekstremalny i moja wielka przygoda z paralotnią. Zatem zapraszam do oglądania i zaczynamy! Okej. Ktoś zostaje przy aucie? Tak, w drodze na kemping przy czeskim Lidlu się zatrzymujemy na chwilę. Małe zakupy i jedziemy oczywiście dalej. Idą. Fajny sprawa. Zatrzymujemy się w Austrii w drodze do Słowenii, coś zjeść, bo w końcu jeszcze parę godzin jazdy mamy przed sobą. Chyba jesteśmy w połowie drogi do naszego celu. No, tutaj robimy przerwę na stacji. Pogoda piękna, słońce, jeden z najcieplejszych dni w tym roku dla mnie. Podróż do Słowenii zajmuje nam praktycznie cały dzień i dopiero wieczorem jesteśmy na miejscu. Za to poranek następnego dnia wszyscy czujemy, że przygoda z lataniem zaczyna się właśnie teraz. Okej. Dzień dobry wszystkim, witam Was. Oczywiście wszyscy są zwarci i gotowi. Pełni entuzjazmu. Dobre śniadanie, siły trzeba nabrać i zasuwamy. Będzie się działo dzisiaj. Pakujemy się do tego samochodu i jedziemy na miejsce startowe. Jesteśmy na miejscu. Tutaj parkujemy auto i stąd zaczynamy. 700 metrów mamy do zbocza, do polanki, z której startujemy. Będzie fajne latanie dzisiaj, mam nadzieję. Być może. Subskrybujcie ten kanał Tom Cruiser. To będzie 100 000, bo to będzie najlepszy film. I kciuki w górę, takie łapki w górę. Yes. Zostawcie łapkę, komentarz. Suba, dzwoneczek. Sami słyszeliście, także za mną idzie cała grupa. W bardzo dobrych nastrojach. Zresztą sami widzicie, Sylwia jest najlepszym przykładem tego. Pierwsze loty jest najgorzej, ale myślę, że pierwszy dzień zobaczycie jak, a później będzie tylko lepiej. A jak się okazuje, nie jesteśmy tu sami. Mamy jeszcze jedną grupę, taką 7-osobową z Polski, która też dojechała, także będzie więcej zawodników na starcie, ale okej. Najważniejsze, żebyśmy się nie zderzyli w powietrzu. Okej, dzisiaj robimy drugie podejście, idziemy w to same miejsce. I się wykręcamy na wysokości w kominach termicznych. No właśnie, i jak długo chcesz lecieć? Powiedz sobie. 2 godziny. Okej, a ja 2,5. Być może tłum ludzi lata i będziemy musieli pomiędzy nimi robić takie właśnie omijać, żeby się nie zderzyć w powietrzu.
Jesteśmy trochę lepiej przygotowani oczywiście. Wiemy co, Pierwszym razem. tak, wiemy co nas czeka. Okej, tylko że licho nie śpi i wiemy, że zawsze coś może się zdarzyć nieoczekiwanego. Ale jesteśmy dobrej myśli. Tu jest miejsce, z którego zaczynamy. Loty. Wszyscy się przygotowują. Kilkanaście skrzydeł. Przygotowuje się do lotu. Czuć wiatr, czuć, że będzie nosiło w górze. Koledzy moi się przygotowują. Ja trochę później kręcę coś, żebyście mogli też zobaczyć, jak to wygląda na starcie. Piękna panorama za mną. Także gotowi do startu. Start. Takie coś, takie urządzenie jak wariometr. Dobrze oczywiście też mieć ze sobą. Pokazuje wysokość miejsca, gdzie jest termika. Akurat mocno. Trzymaj. I jedziemy. Masz znoszenie, wyprostuj. Hamuj go, przehamuj. Lewy, przehamuj. Zaciągaj i podchodź, przyhamuj. No szybki obrót trochę, ale ładnie. Dociągaj, kontrola. Bieg podhamowany. Sekundkę, Tomek, startuj. Góra i ręce w górę. Puść taśmę, przestawiamy. Przyhamuj. Jakbym kazał ci gasić skrzydło, to najważniejsze, puszczasz taśmę A i zaciągasz 4. Ale uśmiech był. O właśnie, głowa za taśmę idzie z barkiem. I próbuj teraz na żagiel się dostać jak najwyżej. 4 minuty. Jedzie na górę. Jest moc! Mateusz tutaj jest. Wspaniały widok na Słowenię, na Włochy, także jest adrenalina, kręcę ósemki, żeby się wzbić wyżej. Moim celem jest co najmniej 1000 osiągnąć. Już Tomek w prawo. Także dobra, chwytam za stery i próbuję wyżej. Nie, no uwaga, może się zrobić na żaglu do ściana. Do ściana może być na żaglu później. Znaczy ja już generalnie zaraz ruszam na parking, bo już Tomkę wykręciłem, także ja zawsze trybem już nie będę na dole. No, przede mną w powietrzu widzę tutaj w zasięgu wzroku no parę, 10 może paralotni, także sobie tu krążymy w tych kominach, w tych termikach. Widzimy sobie wasze traki z GPS, zobaczymy jak lataliście wieczorem. Uwaga, na wysokości, Na dole z transportem ruszyło? jestem na wysokości 850. Starajcie się jak najdłużej utrzymać w powietrzu. Dobra, taki komunikat do tych latających na żaglu, ja jadę na dół i wyjedź. Brawo, naprawdę już z dużego widoku wyjechałeś. Tam lecisz dalej i nie nosi i spadasz, no to zawsze to nie nosiło. Tu Mateusz przed nami, to mnie fajnie ma. No daleko tam nie latuj. Nie zaczyna dmuchać, także chyba żagiel jeszcze będzie. Wisieć na żaglu. Im dłużej, tym lepiej dla was. Tomek w nawrotce, nogi do przodu prostuj w kręceniu kominów. You're looking for someone I can't find it.
Okej, 800 metrów, trzeci dzień latania, świetne warunki, także sami zobaczcie, jaka piękna panorama za mną. Jest tu też taka, może nie skocznia, tylko podest dla startujących na, nie wiem, na motolotni czy na innych latających urządzeniach. Doleciałem do miejsca, gdzie jest oddalone o parę kilometrów od startu. Także jeszcze ostatni rzut okiem na kościółek w dole. No wieje tutaj na wysokości, czuć ten wiatr, no, a taki piskliwy dźwięk to unoszenie, to wznoszenie w zasadzie, także będę starał się no, pilnować i jakby nie opadać, tylko wznosić. Na dole pode mną, dokładnie pode mną jest lądowisko i Wam to pokażę. Trzeba być doświadczonym pilotem, żeby widzieć, tak? Tracę prędkość, tracę wysokość, znaczy się, ale to nic. No nic. Pozdrawiam wszystkich z tego miejsca, wszyscy, którzy oglądają kanał Tom Cruiser. Ale miota. Są turbulencje, także trzeba uważać, trzeba sterować, bo cóż, żeby na drzewach nie wylądować. Jest duża dawka emocji, adrenaliny. Fajnie się lata. No i tak sobie lecę tu nad lasem teraz. Ciekawe, czy się uda przelecieć. Nie, na pewno się uda. Także na dzisiaj starczy. Myślę, że bardzo udany dzień. Widzę ze mną Rafał obok, no można powiedzieć 100 metrów obok. Na dole winnice, generalnie piękne krajobrazy. Bardzo ładnie to wszystko wygląda z góry. Już od dawna bardzo chciałem w ten sposób uprawiać też sporty, no ponoć ekstremalne, ale okej. Bardzo przyjemne, pewnie nie dla każdego, ale super sprawa. Możemy troszkę pokrążyć nad lądowiskiem naszym, nad naszą polaną, nad naszą łąką, bo mamy jeszcze zapas wysokości oczywiście. Spoglądam na instrumenty. Oczywiście też trzeba uważać na linie elektryczne, także kieruję się w stronę lądowiska i tak równolegle ze mną widzę leci Rafał. Jest równo za mną, trochę w dole. Okay, ja też trochę eski porobię, żeby obniżyć pułap. No i będę do lądowania się szykował. Na razie, do zobaczenia na dole. Wylądowałem szczęśliwie na naszej polanie, gdzie widzę do lądowania wchodzi mój kolega Baltazar i zaraz Wam pokażę, jak on tu krąży. Teraz Wrażenie
No to jest zupełnie coś innego niż człowiek sobie wyobraża, nie? Przepać gdzieś tam tu, jak się w te kominy. Gorzej niż w rzeczywistości, jak się myślało. No. Poleciałem w jedną stronę, później w drugą i jak już wracałem, no to po prostu tak mnie zaczęło dusić, że stwierdziłem, że już się nie uda, nie? Poleciałem Tak, tak do połowy i tu trafić. wracałem i już nad lasem musiałem... No. Nie, No patrzcie, patrzcie, nowa metoda. Tomek bawi się w precyzyjne składanie skrzydła. Żeby po prostu mieć wprawę, także uczcie się. No nie, od instruktora lepiej się uczyć, ale pokażę wam jak ja to robię przynajmniej. Ale wprawiamy się oczywiście i w miarę czasu będzie coraz lepiej. Musimy ze 100 razy przynajmniej zlecieć. No, a tak naprawdę dopiero wczoraj się nauczyłem składać, dzięki oczywiście uprzejmości Sylwii. Bardzo mi miło. Tak, no i ostatnia czynność, próba zamknięcia tego wszystkiego w tym opakowaniu. Kiszka zamknięta, składamy ją jeszcze na 3. Tak to wygląda. W pięknym Tak to stylu. wygląda, taki pakunek z metką jeszcze i można na rynek sprzedać. Pakujemy to do plecaka. Uprząż, to znaczy to siodełko, na którym się siedzi. Ładuję oczywiście to do plecaka. Oczywiście wchodzi w to jeszcze kask, można zapakować. Tak wygląda pakowanie sprzętu. Dzięki za uwagę i do zobaczenia za chwilę. Kolacja w miłym towarzystwie. Jesteśmy w kawiarni, pizzerii, barze. Nie wiem jak to nazwać, ale bardzo klimatyczne miejsce. Także pani przynosi Adres, piwo, pečeno, a ne meno, vino, malo vode. No myślę, że pamiątka, nie? Jakaś fajna zostaje, nie? Po tym. Niedużo materiału, ale... Pierwszy dzień, nie? Pierwszy, drugi, trzeci i tak dalej. No, fajne. Do tej kamery. Fajnie, było fajnie. Po dniu pełnym emocji dzielimy się naszymi wrażeniami przy kolacji w jednej z lokalnych restauracji, gdzie dodatkowo można delektować się wyśmienitymi daniami kuchni słoweńskiej. A ja dziękuję Wam, że byliście ze mną do końca i zapraszam na kolejne odcinki. Trzymajcie się ciepło. Cześć! Jutro nie oszukujesz. Jutro nie używasz skrzydeł, to znaczy... Jutro nie używam swoich